Witajcie. Bardzo długo było na naszym wspólnym kanale Ragwell Family Dragons. Coming soon. No więc jest. Soon. Pokazujemy Wam w tym momencie nasze miejsce, gdzie żyjemy, gdzie tworzymy, gdzie staramy się jakoś wszystko ogarnąć, żeby było dobrze. Od czego to się wszystko zaczęło? Przedstawię od razu, że jest ze mną Lily Dragon i Mavelis Music. Będziemy tutaj Wam wspólnie tłumaczyć, pokazywać naszą działkę, co gdzie, jak i kiedy, po co, na co. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Jest to nasz pierwszy filmik tego typu. Tak więc jesteśmy odrobinę nieprzygotowani. Nie chodzi nam o naszą działkę, bo ją to znamy bardzo dobrze, ale nieprzygotowani do tego, żeby tak fajnie to Wam powiedzieć. No mam nadzieję, że będzie Wam się to podobać, ale... Przygotujcie się na to, że będzie całkiem spontanicznie. Oj, będzie bardzo spontanicznie, słuchajcie, bo czasami się język zaplącza tak, jak się nie chce odplątać. No więc tutaj wchodzę razem z tą dwójką, o której mówiłem wcześniej. Więc tak sobie dochodzimy do naszej części ogrodzonej, ponieważ mieliśmy bardzo dużo gości typu sarny i inne gryzonie, więc musieliśmy całą działkę ogrodzić, nie całą, tylko część, żeby mieć coś. On tak ogólnie rzecz biorąc Wam powiem, więc ogrodziliśmy niecałe 2 hektary, częściowo drewnianymi palami, a częściowo od przodu metalowymi. Tutaj widzicie dalej do drzew, aż tam do samego końca ciągnie się dalsza nasza działka, która jest nieogrodzona. No jest tak po prostu, bo tu jest ponad hektar i jakoś nie mamy do tej pory pomysłów. Tutaj widzimy leszczyny. Też musieliśmy je bardzo ostro odmłodzić, bo kupiliśmy to gospodarstwo. Stało 20 lat prawie. I wszystko było tak, słuchajcie, zarośnięte, zaniedbane, zdziczałe, że tak szczerze mówiąc przez pierwsze 4 lata to żeśmy walczyli z tym wszystkim, żeby to jakkolwiek zaczęło owocować, żeby to jakkolwiek odmłodzić. No tutaj teraz widzimy też tą właśnie dalszą część naszej działki, która się ciągnie aż do tych wysokich drzew tam z tyłu. No jak widać też u nas zaczynają rosnąć, trzeba będzie wyjść i to wyciąć. Tylko nie ma kiedy. Tutaj dalej jest leszczyna. Mamy też tutaj i malinę, która niestety przerosła nam brzoskami, więc trzeba też to będzie zrobić. Jest tutaj ponad 300 krzaków maliny. No ale niestety mieliśmy rozpylacze, bo 2 pola czy 3 pola dalej są brzozy i one strasznie pylą. I pylą tak, że mamy zapyloną całą skarpę. Więc teraz przemieścimy się trochę niżej. Tu mamy oczywiście przepiękne widoki, słuchajcie. Jesteśmy w górach, to są widoki i są piękne. Wszyscy, co do nas przyjeżdżają, to nie mogą się nacieszyć tym widokiem. Nam się już opatrzyło troszeczkę. Tak więc traktujemy to zupełnie naturalnie. Tutaj dalsza część naszej działki. Właśnie tej nieogrodzonej. Staramy się tam raz na jakiś czas wpadać, słuchajcie, żeby porządek zrobić. Tutaj mamy widoki, tak? To są właśnie te widoki, które mamy na co dzień. I na co dzień na to patrzymy. Pięknie jest po prostu. Widać. Nie trzeba mówić. Tutaj mamy pole borówki w bardzo wysokiej trawie, żeby nam nie przemarzała, ponieważ przekosiliśmy trawę i przed zimą i nam niestety bardzo, znaczy może nie bardzo, ale sporo krzaczków wypadło, więc teraz utrzymujemy trawę, nie kosimy jej, a potem dopiero ją kosimy. Jak tam było zresztą widać trochę wcześniej, że jest już rozpoczęte koszenie i będziemy przechodzić po prostu dalej. Ten piękny rzepak to właśnie jest na polu sąsiada, a tutaj mamy właśnie krzaczek. To są młode krzaczki, więc nie ma tutaj czego oczekiwać. Na razie są młodziutkie, mamy tych rzędów trochę, ale i tak przepięknie owocują. Zbieramy bardzo dużo borówki, zresztą uwielbiamy borówkę. Mamy ją, tak szczerze mówiąc, przez całą zimę, ponieważ Lili robi różnego rodzaju przetwory z borówki i mrozi
Więc mamy tego sporo. Tak średnio zbieramy około 30-40 kilo z tego pola. No i oczywiście jeszcze tam z innej borówki, którą wam pokażę. Pole jak pole, trzeba dbać, więc mamy zajęcie, tak szczerze mówiąc, od rana do wieczora, a szczególnie właśnie na wiosnę, kiedy trzeba tą trawę wykosić, borówkę oczyścić. Kolejny krzaczek trochę ładniejszy. Jedne rosną szybciej, drugie rosną wolniej. Tak szczerze mówiąc, można powiedzieć, że taki sam teren. Tak, chroni nam to, bo niestety jesteśmy w górach, więc klimat jest trochę inny i musimy jakoś to ochraniać. Nałożenie na to agrowłókniny to nie miałoby sensu, bo tutaj jest 7000 metrów, ponad 7000 metrów, więc to byłby koszt po prostu niebagatelny, żeby tutaj cokolwiek. Tutaj mamy dalszą część widoku. Tak szczerze mówiąc, nieczęsto się tu wchodzi, więc pozwoliłem sobie zrobić parę razy widok, żeby też mieć dla siebie później. Teraz będziemy schodzili na dół, poza tym polem borówki i drugą częścią pola, które jest po lewej stronie, były rzuty, właśnie tutaj krzaczek, piękny zresztą, trzeba będzie je teraz w tym roku prawdopodobnie przyciąć, żeby trochę bardziej zgęstniały, ale najpierw trzeba je obkosić, żeby było je widać. Teraz sobie zejdziemy na dół, jak widzicie, tutaj jeszcze jest nie skoszone. Kosimy od lewa do prawej, więc trochę kosimy z jednej strony, trochę z drugiej strony, ponieważ w tym roku będziemy sadzić tutaj modrzewie. Mamy też już przygotowany filmik, więc wam pokażemy i wytłumaczymy, dlaczego właśnie akurat to będziemy sadzić. Będziemy też dosadzać orzechy włoskie. Mamy 2 orzechy włoskie, takie stare, które tu już były. Też były odmłodzone, to też wam pokażemy zdjęcia. Niestety filmików nie mamy ze wszystkiego. Jak się zajmiemy pracą, to ciężko pamiętać jest o tym, żeby nagrywać, tak? Dopiero potem, mogliśmy to nagrać. Mogliśmy. Ale mamy na szczęście parę zdjęć, więc pokażemy wam, jak to wyglądało przed. Bo teraz to już mogę powiedzieć, że jest po. Tutaj mamy śliwki, lubimy śliwki, bardzo lubimy śliwki, sadzimy ich na potęgę, mamy sadzonki własne, tutaj cała ta część tych młodych drzewek, to jest wszystko posadzone przez nas, i te stare drzewa tutaj też są z tej strony i z drugiej strony, też będziecie to oglądali, tam jest właśnie borówka jeszcze do wsadzenia, staramy się tu jakoś tak to wszystko w miarę zrobić, właśnie w tym miejscu będą nasadzenia orzechów. Będzie tworzony szpalerz od takich orzechów, oddzielający borówkę od... Tutaj mamy już jednego orzecha. Też mam filmik, to jako wspomnienia. Pokażemy wam, gdzie był, gdzie żeśmy go znaleźli i przesadziliśmy go tutaj właśnie, żeby stworzył ten taki szpalerz tych orzechów, ponieważ bardzo lubimy też orzechy. Lili też robi pyszne ciasto orzechowe, moją ulubioną szarlotkę, więc w różnych wydaniach, więc jedno jest właśnie z takimi orzechami. Oczywiście na kanale Lili jest to ciasto zamieszczone, więc możecie sobie wejść i zobaczyć wszystko, co tutaj mamy, jest używane do naszej kuchni. Staramy się jak najmniej kupować, a wyprodukować własne. Mamy tutaj stodołę. Rozebraliśmy część tej stodoły ze względu na to, że była strasznie ciemna. Mamy okna z demontażu, a tu właśnie widzimy boróweczkę, która jest do wsadzenia. Tu jest rzut na pole borówki, a tu właśnie drugie pole, na którym będzie ta borówka dosadzana sukcesywnie, bo to jest, powiem wam uczciwie, że kawał ciężkiej pracy. Tu właśnie mamy tą stodołę, będziemy ją deskować i wstawiać okna, ponieważ pierwsi właściciele jakoś nie chyba używali ją do siana tylko. I była tam taka ciemnica, słuchajcie, że nie dało się po prostu. Jestem kontuzjowany, więc prace będą troszeczkę spowolnione. To właśnie pokazuję wam, jak wszystkie drzewka, które sadziliśmy, nam ładnie rosną. To właśnie są wszystkie śliwki. To wszystkie te drzewka to są śliwki węgierki. Te oryginalne, nieszczepione, bo to są nasze sadzonki, pozyskane stąd. Więc obsadzamy je i będziemy jeszcze obsadzać, będziemy też wam pokazywać, ponieważ Lili robi różnego rodzaju przetwory i musimy tego mieć dużo po prostu, tym bardziej, że lubimy śliwki nie tylko w przetworach, więc chcemy mieć ich jak najwięcej.
To są wiśnie, tutaj truskawki. Pokażę Wam później, jak pięknie kwitną i już mają owoce. Tutaj zrobiliśmy podwyższone grządki. Tak powiem Wam uczciwie, że systemem gospodarskim. To, co było, to zostało złożone. I powiem Wam, że trzymają się pięknie. Są fajne. Tutaj mamy przepiękną szklankę wiśnie, z której też mamy sadzonki, które będą teraz też rozsadzane po działce, żeby mieć ich więcej. No wiśnia, wiecie, jest pyszna, tak? No też tania nie jest. Tutaj Lili sobie zrobiła rozsadę kwiatków w tym podwyższonym, tak na zimę, żeby schować. Też będzie to rozsadzać niedługo, podejrzewam, po skrajach przy różnych tam częściach działki. No tutaj widzimy część zabudowań, które posiadamy, a jak i też część przygotowaną pod szklarnię. To właśnie jest jedna część i druga jest obok. Są przygotowane pod szklarnię, była wybrana ziemia, wsypany był kompost, słoma, zrębki, tak, żeby to się przegryzło. No, myślę, że w tym roku, jak się uda, będziemy tutaj stawiać szklarnię. No tutaj mamy brzoskwinie, morele, nektarynki. To są młode drzewka, wszystko jest, no jak widzicie, powsadzane. No ale i tak jak młode drzewka są bardzo ładne. Tu się nie ma co przejmować, że jest trochę zachwaszczone, bo to i tak będzie wszystko wyczyszczone, jak już będzie szklarnia stała. A teraz robi za nawóz. Tutaj mamy właśnie taką, będziemy przerabiać to pomieszczenie na letnią kuchnię, bo Lili potrzebuje dużo miejsca. Tutaj mamy właśnie kontynuację sadu. Tutaj mamy antonówkę, mamy papierówkę. To są stare drzewka, które były już tutaj. Cały ten szpalerz drzewek też, który widzimy tam z tyłu za tym. No to nam jakoś przemarzło, słuchajcie, no mamy nadzieję, że nam pójdzie. No jak nie pójdzie, no to trudno. No nie wiemy, było teraz pięknie, poszły wszystkie. No, był ten rzut taki -4, no i powiem Wam uczciwie, że jabłonki, mieliśmy piękne sadzonki jabłonek, no może się je uda uratować, ale zobaczymy. No tutaj są właśnie śliwki, chcemy je zagęścić od dołu, żeby były trochę gęstsze i od góry uciąć korekcyjnie. No tu mamy wiśnię, to jest taka wiśnie, słuchajcie, wiśnio-czereśnia, ona jest taka słodko-kwaśna i jest purpurowa. No, niesamowita jest bardzo dobra. No oczywiście zaczęliśmy już robić sadzonki, ponieważ jedno drzewko to trochę mało. I tu widzimy takie małe, właśnie jedno tutaj przechodzę koło niego. Dosadziliśmy sobie też jeszcze jabłuszek, bo uwielbiamy soki z jabłek i inne rzeczy. Tutaj mamy gruszki, dwie, nową gruszkę żeśmy wsadzili taką malutką, jak tutaj widać. No i mamy klapsa. No oczywiście mamy też jeszcze inne gatunki gruszek, które Wam pokażę. No właśnie tu jest klaps. Tutaj mamy z przodu jabłonkę, a za nią kolejny gatunek gruszki, bo lubimy różnorodność. No i to jest szpalerz jabłoni. Tak, no są stare, są rozłożyste trochę za bardzo niż powinny być. Ale nie jesteśmy w stanie, słuchajcie, pozbyć się głodu tych jabłek. One tak pięknie rodzą i mają tak pyszne jabłka, że cały czas, z roku na rok, no podcinamy delikatnie, korekcyjnie, ale powinniśmy je przyciąć porządnie. No tylko, że nie będzie jabłek takiej ilości, jaką chcemy, bo po zbiorach z tych jabłonek my mamy jabłka średnio do marca, czasami trochę więcej, więc no rozumiecie, tak? Że jakoś nie jesteśmy w stanie pogodzić się z tym, że trzeba będzie je ostro przyciąć, żeby je trochę odmłodzić. A i tak musimy to w pewnym momencie zrobić, bo te młode drzewka, które są wsadzone, wsadzone są adekwatnie, jak powinny być wsadzone, no tylko że tamte są trochę za szeroko. No tutaj mamy porzeczkę czerwoną i białą, mamy agrest, mamy jagodę kamczacką, mamy czarną porzeczkę, mamy tego odrobinkę, tak? No dbamy o to, żeby mieć. No tutaj właśnie mamy jagodę kamczacką. Przepyszna jest jagoda kamczacka, słuchajcie, jest lepsza od borówki. Żałujemy, że tak mało krzaczków mamy, musimy to porozsadzać, bo mamy ich chyba tylko 20. No powiem Wam, że trochę za mało. No, musi być przynajmniej ze 40. No trawa jest po koszeniu, to jest, wiecie, wiosna, tak? Więc sukcesywnie wykaszamy trawę. Zobaczcie, jakie piękne owoce. Sukcesywnie wykaszamy trawę. No, po zbiorach oczywiście mniszka, lilowego i wszystkich innych roślin, które zbiera Lili
i z nich robi różnego rodzaju specyfiki. No tutaj schodzę trochę niżej, żeby Wam pokazać pole, które będziemy też obsadzać. Tutaj już do końca jest zrobiony szpalerz śliwek i będziemy obsadzać tymi śliwkami i w prawo, i w lewo, zgodnie z ogrodzeniem. No bo mówiłem, lubimy śliwki. Śliwki dosyć długo rosną jak na drzewka, a no są smaczne, to dużo ukrywać, tak? Nie zawsze jest taki rok, że bardzo mocno owocują, tak więc jak jest ich więcej, tym jest lepiej. Tutaj są też te młode krzaczki, które są tutaj, drzewka, które są sadzone. Słuchajcie, tak krzaczki, bo czeka mnie porzeczka do przesadzenia. I cały czas myślę, no tak jak pokazuję tutaj, od tego krzaczka do jabłonki, która tam jest, którą widać naprzeciwko, będą wsadzone też śliwki. Tu mamy gruszki, cały szpalerz gruszek mamy, też wsadzonki są nasze, niekupowane, a dalej tam są śliwki, słuchajcie, każde 2 sztuki to jest jeden gatunek. I do samego końca to są te śliwki większe. Ja nie pamiętam, jak to się nazywają. Jak Lili wróci, to nam powie, jak wyglądają śliwki, znaczy jak się nazywają, jak wyglądają, to mamy zdjęcia. Musimy teraz poczekać troszeczkę na nią. Tu my nazywamy to Aleją Gwiazd. Tak nam przypadło po prostu, żeby podzielić pola i żeby było wiadomo, o co chodzi, no to środek jest Aleją Gwiazd. Są te śliwki obsadzone tak równiuteńko, jako pierwsze były tu posadzone, potem były posadzone gruszki i jakoś tak nam zostało, że mamy Aleję Gwiazd. I wszyscy dumnie stąpamy tą aleją. Nigdzie indziej, nie bokiem, nie środkiem, żeby się pośmiać. Tutaj, jak widzicie, tą trawę wyższą, jeszcze nie przekoszoną. Tutaj są winogrona i ta sama technika. Gruszki. No dalej sad się ciągnie tam jeszcze dalej, tak? Dojdę tam, to Wam to opowiem. No teraz będę pokazywał gruszki. To też są to młode krzaczki. Jak widać, niektóre też trochę przemarzły. No ale żyją, rosną i jest ok. Trzeba będzie je tylko korekcyjnie poprzycinać później, żeby szły w górę. O, ten krzaczek gruszki jest piękny. Krzaczek, drzewko. A tu mamy, słuchajcie, winogrona. Też w wysokiej trawie jak borówka, żeby nam nie przemarzały, bo też ten sam błąd popełniliśmy co z borówką. Skosiliśmy wszystko pięknie, gładziuteńko na zimę i pozbyliśmy się paru krzaczków. No tutaj są różne gatunki winogron, to są też wybrane winogrona, szlachetne gatunki, tak więc no, czekamy z utęsknieniem na to, żeby zaczęły w końcu owocować, bo na razie nie ma nic z nich, nie ma żadnych owoców. No i tak się to ciągnie. Nie pamiętam, ile tu jest 150 krzaków. Mamy tutaj dalej winogrona. Tak jak widzicie, teraz jest rzut na to, że no, jest parę tych winogron. No tutaj mamy ogrodzenie już naszej działki. Też tutaj będą wsadzone śliwki. No to mamy naszą prywatną, własną drogę. No i tutaj będę pokazywał, jak to wygląda z tej perspektywy. Wygląda całkiem atrakcyjnie. No i oczywiście mamy olbrzymią ilość mniszka, bo Lili tutaj robi na całą zimę i całe lato z tego mniszka różnego rodzaju rzeczy, więc tam oczywiście są na Lili kanale. Cały podkład muzyczny na wszystkie kanały, które tworzy nasza familia. No, tutaj pokazuję teraz miejsce, gdzie będą dalej szły śliwki. Filmik ze śliwkami oczywiście Wam pokażemy, jakie sadzimy. Nasza familia składa się z Kajszaj Dragon, Kacper Dragon, Lili Dragon, Mavelis Music i Ragwell the Dragon. No i tworzymy Ragwell Family Dragons. W całości. Ragwell będzie później, to jeszcze nie ten czas. Mavelis zajmuje się muzyką, jest muzykiem. I wszystkie podkłady muzyczne, które są na wszystkich naszych kanałach, są jego. Stworzone, wychuchane, wydmuchane. Jest po prostu z nich dumny. A my jesteśmy dumni z niego. Włącznie z tym, że montuje to wszystko i składa do kupy, żebyście mogli to oglądać z zaciekawieniem, a nie tak jak ja tutaj zdycham. Tu mamy jabłonkę, no i dalszą kontynuację sadu. No piękna jest ta jabłonka, pyszne ma jabłka, nie są za duże. Są twarde i są bardzo smaczne. No, tak jak widać też jest do przycięcia. Myśmy już ją trochę przycięli,
No tu mamy też wsadzone, już to są niestety kupione, wsadzone szare renety, dwie, tutaj dla Lili do tworzenia są dwie szare renety. No i tu mamy oczywiście sadzonki. To jest szara reneta i reneta gold. No i sobie rosną. A tu dalej mamy sadzonki śliwek. Tak? Mamy sadzonki śliwek, które będziemy wykorzystywać. Mamy sadzonki gruszek. Tutaj mamy poziomki, słuchajcie. Mamy jeżyny. Bezkolcowe. Bezkolcowe są tak obłędnie pyszne, słuchajcie, że... Wspaniałe do zrywania. Tak. No tutaj mamy też jeszcze... Jak się nazywają te? Róże królewskie. Piwonnie. Mamy piwonnie. Mamy róże. No oczywiście Lili też robi z róży. Też jest na kanale. Ja nie ma na kanale, Jeszcze no nie co ma? ty gadasz? No zaczęłam w grudniu, a to było No to już dla nas zrobiła, a na kanale będzie w później. przyszłym roku. Tak. Czy no nie Z róży dżemiki, przepyszne, słuchajcie. No tu mamy kontynuację wiśni, ponieważ robimy różnego rodzaju przetwory z wiśni. Tak więc i soki używamy do ciast, tak? Tak. No. Mrozimy. Mhm. Wypijamy na bieżąco. Więc róży mamy sporo, słuchajcie. No bo regularnie zbieramy owoce, czyścimy je i robimy z nich przetwory. Tu mamy Irysa. iryska, tak, mamy irysy. Lubimy bardzo kwiaty, więc mamy takich kępek na sporo. Mamy ich, ja wiem, jest ile? 5 takich kępek dużych? Więcej? 2, 3, 4, 8. 8. Mhm. Tak, no ślicznie wyglądają. To krótko wyglądają, ale Są urokliwe. tak, ale są urokliwe. Tutaj mamy, to już jest Forsycja. na kanale, tak, to jest Już po przekwitnięciu. forsycja. Lili robiła na kanał z niej różnego rodzaju specyfiki, tak więc możecie obejrzeć. Pigwowiec. Linki oczywiście do wszystkich kanałów będą podane na dole. Mamy tutaj pigwowca, z którego zbieramy olbrzymie ilości owoców. Potrafimy ze 30-40 kg z niego zebrać, jak nie więcej. Też oczywiście jest na kanale Lili. To jest nasza pigwa. Tu mamy sumaki, z niego robimy przyprawę. Jest bardzo, bardzo dobra. No mamy szklarenkę, tak krótki rzut miałem. No i tutaj właśnie widzimy pigwowca, po prostu jest przepyszny. Mamy z niego bardzo dużo. Mamy też tarninę, też lubimy. No to jest nasza chałupa. No tutaj mamy bambulce, wyciągnięte, wyszarpane krwawicą z gliny tutaj. No tutaj mamy, słuchajcie, kamienie, żeby zrobić ogrodzenie, taki mały... Mały murek dookoła tak. skalniaczka. Dookoła skalniaczka. Tutaj Lili już sobie wymyśliła jak. Realizacja będzie jak już będę mógł. No mamy oczywiście Różę Królewską w 2 wydaniach. No, tak jak mówiłem, no staramy się pomimo tej dużej ilości pracy, którą mamy. Ogarnąć wszystko. Tak, I nie paść. tak. Tak jak widzicie, no chciałbym wam wszystko pokazać, ale tak też muszę delikatnie uważać na zabudowania sąsiedzkie, więc czasami jest długo trawnik. Tutaj są nasze wisienki, myśmy je wsadzali, słuchajcie. To jest nasza duma, bo przesadzaliśmy je duże. No niestety jedna nam wypadła, ale reszta, jak widać, nie dość, że rośnie, to jeszcze zakwitła i będzie owocować. Więc jesteśmy strasznie dumni, słuchajcie, z tego, że nam to poszło. Są piękne już. Tam widzieliście, taki rzut był na altankę, którą staramy się no już jakiś czas zrobić. Znaczy, no tak, dokończyć. Bo tam za nią są winogrona i chcemy je puścić na tą altankę. Tu mamy czereśnie, słuchajcie, jeszcze nowe obsadzenia. No mamy lipę, taką malutką. Mamy orzechy włoskie. No i oczywiście to, co wam mówiłem wcześniej, to mamy tą boróweczkę, którą będziemy tam potem obsadzać. No, to był szybki ruch ze względu na to, że mamy rządek z czereśni. One tak będą, słuchajcie, owocować 1., 2., 3., 4., 5. nie wiem, bo była już. No tu mamy też kolejną czereśnię i derenię mamy. No, chcemy zobaczyć, co z tego będzie. No, czereśnia to wielkie drzewo, dereń znowuż wielki krzak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, teraz będzie na kanale Lili. No i oczywiście malinka. Maliny to mamy, słuchajcie, tutaj tyle, że po prostu będzie właśnie na kanale Lili syrop właśnie z kwiatów czarnego bzu.
więc zapraszam Was do obejrzenia. Tu mamy takie 2 dziedzińce. Jeden jest przed jednym domem, drugi jest przed drugim domem. Jak widać, Lili jeszcze nie oberwała wszystkich mleczy. No i tak sobie, słuchajcie, żyjemy. Tu zaczęło nam coś popadywać. No tu mamy lilaka. Tak, słuchajcie, przez te chłody, które były, to zakwit i przestał. Właściwie to był jeden dzień tylko. Tak, naciszyliśmy. Udało mi się nagrać. O, to jest dobre określenie. Tak. Udało mi się nagrać. Tutaj mamy też jabłonki, Tak. mamy róże. No ta jest przepiękna, pokażemy Wam. Ma piękne, pełne kwiaty. A tu taka szybka, krótka historia. Lili robiła soki z czarnej porzeczki, wyrzuciła pestki. No i słuchajcie, mamy nowe krzaczki. Wyrosły nam po prostu nowe krzaczki porzeczki. Same sobie. Tak więc mamy ich tutaj z 6 albo 7, więc właśnie to są te krzaczki, które chodzą mi cały czas po głowie, żeby je przesadzić już do porzeczek w tych rzędach, które widzieliście wcześniej. No i słuchajcie, taki mamy widok z tarasu, który sobie zrobiliśmy własnym sumptem. Taki mamy, słuchajcie, widok. Ten widok, słuchajcie, to jest teraz po ciężkiej pracy, którą tutaj wykonaliśmy, żeby to tak wyglądało, jak teraz wygląda. Ja Wam pokażę zdjęcia, które mamy. No tutaj są też lilii kwiatki, które będą kwitły. Przepięknie kwitną, też Wam pokażę. Mamy takim parę sztuk. No i przepiękny widok, słuchajcie. Cały czas jest piękny widok. No tak sobie żyjemy, słuchajcie, tutaj. Jako rolnicy z Mazowieckiego. No, nie wiem, jak to nazwać. Słuchajcie, kupując tą nieruchomość zaniedbaną, zakrzaczoną, brzydką, staliśmy się rolnikami zgodnie z tym, co jest u nas w prawie. Znaczy nie powiem, żebym tutaj jakoś narzekał strasznie, nie? Zapraszam Was do lajkowania, zapraszam Was też do subskrybowania kanału, będzie nam bardzo miło, ale tak czy inaczej na tą chwilę żegnamy się. Do następnego filmiku. Oglądaliście kanał Raguel Family Dragons, nasz pierwszy filmik. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy Wam zaprezentować nasze miejsce, nasz dom, nasze gospodarstwo i powiedzieć Wam o naszych zmaganiach i pracy, którą tutaj włożyliśmy, żeby było nam milej i żebyśmy mieli możliwość używania do Lili Dragon kanału różnego rodzaju owoców i różnego rodzaju ziół, warzyw, tak? Własnych. Nie kupnych, nie z chemią, tylko własnych. Tak więc żegnamy się. Do następnego filmiku. Subskrybujcie, piszcie, chętnie odpowiemy i do zobaczenia.